Aśka, przecież to dziecko za chwilę gardło sobie zetrze. Weź je nakarm, on jest na pewno głodny. Na pewno. Weź go nakarm, przecież to jest twoje zadanie. Wiem, co mam robić. O, wiesz, widzę. Bałagan dookoła wszędzie, dziecko drugi dzień w tym samym ubranku, a ty leżysz i leżysz. No tak, zatykaj. To nic nie da. Wynoś się. Wynoś się. Co ty robisz? Wynoś się. Uspokój się. Wynoś się. Dziś w odcinku nowy pracownik próbuje okraść lombard. Władco! Co jest? No chciał nas okraść. Tak? To my ci, gnojku, pracę dajemy, a ty nas tak traktujesz? Ziutek znajduje porzucone przez matkę dziecko. Wózek stoi przed lombardem, dzieciak ryczy. Miałem zostawić maleństwo, jeżeli jest zimny jak diabli. Gangster Ryży zamierza wciągnąć Adriana w nielegalny biznes. A co ty myślisz, że zrobisz sobie z Lombardu pralnię brudnych pieniędzy, tak? Chłopczyku, nie ma czegoś takiego jak brudne pieniądze. Policjant Darek prowadzi śledztwo w sprawie porzuconego dziecka. Tutaj mieszka pani Barbara Wędzińska? A co się stało? Proszę odpowiadać na pytania. No, mieszkasz, to moja synowa. Zauroczony Adrian flirtuje z nową kandydatką do pracy w lombardzie. Zareklamuj mi się jakoś. Dobry towar. Reklamuje się sam. Po napaści na Karola, postrzeleniu Angeliki i ucieczce Mariusza, to Adrian kierował lombardem. Z powodu nawału pracy tylko wczesnym rankiem znalazł czas, by przywieźć Kazimierza do firmowego magazynu po samochód dostawczy przeznaczony do sprzedaży. Co, jedziesz z nim od razu do klienta? No co, nie ma na co czekać. Już dawno po terminie. Facet nie znajdzie kasy na spłatę. No dobra, no. To ja lecę do Lolka, do Lombardu, bo został sam z tym nowym. Ty, czekaj, Adek, czekaj. A co z tym Mustangiem? No klient cały czas przedłuża zastaw, no. No to też zamrożona kasa. No. Tatuś, trzymam rękę na pulsie, niech cię o to główka nie boli, dobrze? A no właśnie, że boli. A no dobra, już jedź. Aha, i załatw z tym samochodem, bo jak nie, to ja to zrobię. Ty nic sam nie rób. Lecę, cześć. Takie duże zastawy jak samochody to dla nas dobry interes. Pod warunkiem, że klienci szybko je wykupują i płacą prowizję. Po zniknięciu Mariusza miałem w Lombardzie istny młyn. No, prawie za nim tęskniłem. A tu jeszcze ojciec przypomniał sobie o tym trefnym wozie. Karol wrócił do pracy po rekonwalescencji. Stał się prawą ręką Adka, a pod jego nieobecność sam zarządzał interesem. Halo? Lombard na cichej. Dzień dobry, chciałbym odebrać zastaw komputer z monitorem. Aha. Momencik. Nazwisko? Rzechliński. Dobra, mam. Proszę przyjechać. Ja zaraz przyniosę z magazynu. To super, do zobaczenia. Do widzenia. Młody, zrobiłem ci kawę. Ej, co ty robisz? Ej, spokojnie. Ej! Łap go! Co jest? No chciał nas okraść. Tak? To my ci, gnojku, pracę dajemy, a ty nas tak traktujesz? Do biura, już! Już do biura! Siadaj na dupie. No dobra, no spokojnie, ej. Po wypadku Angeliki i zniknięciu Mariusza ciągle były jakieś problemy z pracownikami. No, dobrze, że chociaż Lolek doszedł do siebie po tym ataku nożem. Niedawno wróciłem do pracy i od razu na ostro. Ale muszę przyznać, że mi tego brakowało. Przyzwyczaiłem się do adrenaliny. Adrian i Karol postanowili przycisnąć Piotra i wyjaśnić kradzieże, które ostatnio miały miejsce w lombardzie. Dobra, no zabrałem jednego laptopa, ale... A, jednego laptopa. W plecaku były 3, a wczoraj zginęły 2 komórki. Posłuchaj, gnojku, nie skopić tej dupy pod jednym warunkiem. Na jutro przynosisz wszystko z powrotem do Lombardu. Rozumiemy się? No dobra. No to wyjazd, pomóż mi, Lolek.
Ewo! Przepraszamy bardzo. Nic się pani nie stało? Nie, ale obudziliście mi dziecko. Bardzo przepraszamy. Prosimy do rady. Masakra. Wpadliśmy na tę klientkę jak banda dzikusów. Wstyd mi było, a przede wszystkim dlatego, że dziecko przez nas zaczęło płakać. Ja tutaj bym chciała zastawić. Cichutko. Ile to jest warte? No to ja wiem, no tak na oko, no to z 1000 zł mógłby pani dać, no. Słucham? Z 1000 Może pan złotych. powtórzyć? Wie pani co? To może ja się zajmę. Dzieckiem, a pani załatwi interesy, dobra? Tak. Dziękuję. A, i jeszcze to. To jeszcze raz, muszę zrobić wycenę. Nie no, proszę się nie martwić, on krzywdy dziecku nie zrobi, tylko tak głupio wygląda. On tak dużo płacze. Ostrożnie. Spokojnie, tak jak pani widzi, usługi kompleksowe to jest nasza specjalność. Loluś, jak ci idzie, przyjacielu? A to nieźle całkiem. No więc tak, za to wszystko myślę, że dałbym pani 1300 zł. Odpowiada to pani? Zgoda. To ja dorzucę jeszcze to, dobrze? Oj, Mogę? tak. A, dobrze, to proszę sięgnąć. Proszę bardzo. No tak więc z tym telefonem 1800 pasuje? Zgoda. Okej. Zaskoczyło mnie to, że ta kobieta w ogóle się nie targowała. No i jeszcze ten telefon. Dziwna jakaś była, taka nieogarnięta. Widać było, że jest przemęczona, a dzieciak wymagał dużo uwagi i wysiłku. No mnie dał nieźle popalić. Ja ledwo żyję. No i dobrze, trenuj. Moja siostrzyczka zawsze chciała mieć gromadkę dzieci. O, i ojciec się ucieszy. Daj mi spokój. Adek często żartował sobie z mojej relacji z Martą, no ale ja się nie przejmowałem jego gadaniem. Po prostu czekałem na jej powrót z Hiszpanii. Z Lolka to mogłem sobie robić jaja codziennie. I mi się to nie nudziło. A odkąd dowiedziałem się, że kręci z moją siostrunią, no to już w ogóle była niezła beka. Stały klient Lombardu, pan Ziutek, przyszedł jak zwykle na musiku. Przed wejściem zastał nietypową sytuację. Gdzie twoja mama, maleństwo? Co? Cicho. Telefon czysty, można sprzedawać. No to wystaw do gabloty, co ja wiem. 7 stówek. Ja muszę wystawić ogłoszenie, że szukamy nowego pracownika. O, w mordę, co jest? No właśnie, ja też nie wiem, co jest. No. No, wózek stoi przed lombardem, dzieciak ryczy. No co? Miałem zestawić maleństwo, jeżeli jest zimno jak diabli. Cicho. No, jeszcze maleństwo się przeziębi malutko, co? Gardziołko będzie bolało, odpłaczą, no. Rozglądam się, a matki nigdzie nie ma. To jest ta kobieta, która była u nas w Lombardzie. Ja poznaję to dziecko. Co, zostawiła dziecko? Słuchaj, rozejrzę się po okolicy. Dobra, leć, szybko, no. Na pewno jest gdzieś w pobliżu. Przeczesałem najbliższą okolicę. I nic. Jak mogła tak porzucić dziecko? No ja to może święty nie byłem, ale takie coś to wkurzyło mnie na maksa. Cicho, malutko. No i co, nie mojej? Stary, jak kamień w wodę. No. Cii. Przebiegłem się po okolicy, aż mnie brzuch rozbolał. Ta rana się odezwała. Nie, no to ty usiądź, bracie. Przecież jak zejdziesz, to już mi się do niczego nie przydasz. No, siadaj. Dobra, trzeba dzwonić na policję. No, kobieta porzuciła dziecko. Porzuciła, nie wiadomo. Co nie wiadomo? Jak nie wiadomo? Dziecko jest, a kobiety nie ma, tak? Wszystko jest jasne, dzwonię. Dzwoń pan, na co pan czekasz? Nie ma na co, no nie ma na co czekać, no. To była wina Lolka. Tak się pięknie dzieckiem zajął, że mamusia uznała, że może je nam podrzucić. No ale w sumie lepsze to, niż żeby miała je gdzieś utopić albo wyrzucić na śmietnik. Adek za szybko oceniał ludzi. Nie znał całej sytuacji, nie wiedział, co tak naprawdę się wydarzyło. No a tej kobiecie naprawdę mogło się coś stać. O! A to
jest model specjalnie w góry. Pasek ma ze skóry? Nie, nadaje się w góry. Boże, co się tu u was dzieje? To może ja przyjdę kiedy indziej, co? Lolek! Lolek! Czy ty możesz to dziecko uciszyć, bo ja za chwilę białej gorączki dostanę. Jesteś przecież tym zaklinaczem dzieci. Tak, tylko zaklęcia przestały działać, no. No to czaruj, czaruj, czarusiu. Abracadabra, no. Wie pan co? Może faktycznie tak będzie lepiej. Słucham? Zapraszam jutro. Do widzenia. Na, 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 na. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Traciliśmy klientów, a wrzask tego dziecka był nie do zniesienia. Panowie, ja was błagam, zróbcie coś z tym dzieckiem, bo klientów odstrasza. Adek, my naprawdę robimy co możemy, tak? Panowie, mamy problem. No jest awaria i to poważna. Zesrało się? No. Ej, zabierz ode mnie, ja nic nie umiem. No ale w każdym wózku jest zapasowa w ogóle pielucha, no. No to trzeba go przewinąć. Dajcie mnie, to ja to zrobię. Ty? Pan? A co to za filozofia? Kilka ruchów i po krzyku. No, kiedy ty się znasz na dzieciach, co? No, od zawsze. No, dajcie. O nie. Rzucek, ty jesteś pod wpływem alkoholu. Lolek to zrobi. Proszę. Lolek, od razu Lolek, ty masz młodszą siostrę. Ale ja byłem mały, sam robiłem pieluchę, jak ona była mała. Daj mi spokój. Ktoś musi, no panowie, no. Nie chcecie, żebym ja to zrobił? Ziomeczku, może sam spróbujesz. No co? No co macie, no? Co jest, panowie? Co jest? Gówno jest. Ja nie pytam, co masz w spodniach, tylko o dziecko. No co, przyszła babeczka, zostawiła dziecko i poszła. Ta sytuacja byłaby nawet zabawna, gdyby nie fakt, że matka zniknęła, dziecko zostało bez opieki, a z nas były naprawdę marne opiekunki. Na wezwanie policjanta do Lombardu przyjechało pogotowie, by sprawdzić, czy z dzieckiem wszystko było w porządku. Przygotujcie mi monitoring. Jasna sprawa. No i coś o tej kobiecie powiedzcie. No co, była bardzo zdenerwowana, taka jakaś nieobecna. Tak, no, śpieszyła się. W ogóle się nie targowała. Sprzedała biżuterię, telefon, wyszła z dzieckiem, a później okazało się, że dziecko zostało przed Lombardem. A który z was znalazł Bobasa? No ja, no. Akurat szedłem do Lombardu, no patrzę, wózek stoi, dziecko zamarznięte prawie. No to wiem, co ja robię? No, wprowadziłem je do środka, jakby inaczej, no. Dobra. Ile czasu minęło od wyjścia kobiety do znalezienia dziecka? Jakieś pół godziny. Pół godzinki, no. Dziecko jest w dobrym stanie, nie jest wychłodzone. Ktoś o nie dobrze dbał, ale zabieramy je do szpitala. Zgłoszę się do was, jak znajdziemy rodziców. Dobrze, tylko się pospieszcie, żeby nie trafiło do pogotowia opiekuńczego. Idziemy? Do widzenia. Do widzenia. A od was wezmę jeszcze umowę kupna-sprzedaży z danymi tej kobiety. No wiadomo, trzeba ją jak najszybciej znaleźć. Aha, i nie sprzedawajcie na razie tych jej rzeczy. Co to znowu za jakiś cyrk? Ojciec jak zwykle przyszedł nie w porę, no i zastał w Lombardzie niezłą aferę. No, ale w sumie dzień jak co dzień. Panowie, przecież mówię, że to jest ten, no, sprzęt, protostop, no. Chyba myśli pan o modelu prototypowym, Tak, chyba przedpotopowym, wiesz? Zabieraj, Ziutek, ten złom i daj uczciwym ludziom pracować, dobrze? No ale panowie, przecież jakby nie patrzeć, no przecież pomogłem przy dziecku, no jakaś wdzięczność się należy, no. Dobra, fakt. Pomogłeś. Masz tu 2 dyszki i idź zobacz, czy cię nie ma gdzie indziej. Dzięki, królu Bolesławie. Idziemy się zabawić. Matka Boska, co za łajza. Może i łajza, ale ma swój urok. No, cieszę się, że dobiliśmy targu, niech się dobrze jeździ. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. No i co, tatuś, sprzedałeś tego dostawczaka? Sprzedałem,
I to za dobre pieniądze. A teraz kolej na tego twojego Mustanga. Wiesz co, bo tak mi się wydaje, że może by poczekać, bo to jednak dobry wóz jest, jakby nie patrzeć. Adek, pieniądze nie mogą być zamrożone, muszą pracować. Młody, przygotuj mi papiery na ten samochód. Robi się. Niedobrze było. No ale nie można było przyciągać tego zestawu w nieskończoność. Nie wiem, na co liczył Ryży, ale to mnie paliło się koło tyłka. To tak, dziękuję. Okej. Tatuś, no mówię ci, no ta kobitka to sobie z naszego Lombardu jakieś okno życia zrobiła. Adek, ty mnie powiedz lepiej, dlaczego ty pozwalasz w nieskończoność przedłużać umowę zastawu tego Mustanga, co? No a co mam zrobić? Siłą go zmusić do wykupu? Trzeba do niego zadzwonić. O. Nie odbiera. No widzisz, co ja mogę? No, nie ma go. Jego strata. Ale i tak, umowa zastawu się kończy. Trzeba szukać klienta. To będziemy szukać, ale wiesz co, jak już jesteś, to ja wyskoczę sobie na jakiś czas. Poradzicie sobie z Lolkiem? Poradzimy sobie, poradzimy. A ty mi się tutaj nie migaj od roboty. Nie migam się, tatuś. No, godzinka, dwie i jestem z powrotem. Okej? No dobra, idź już. Czołem. Musiałem natychmiast porozmawiać z Ryżym i go przycisnąć, żeby coś zrobił z tym trefnym wozem. No, zapowiadał się niezły dym. Adrian urwał się z pracy, żeby spotkać się z Ryżym w okolicach dworca kolejowego. Co jest? Cześć. Słuchaj, no nie mogę dłużej trzymać twojego autka. Żaden problem. Oddasz go za dyszkę, to ci przysyłam kupca. Zwariowałeś? Przecież dałem za niego 30 koła pod zastaw, tak? Wtedy będziemy kwita, stary. Zapominamy o tych pierdołach, nagraniach. A jak nie, no to auto będzie tam stało do usranej śmierci. Tak? A co ty myślisz, że zrobisz sobie z Lombardu pralnię brudnych pieniędzy, tak? Chłopczyku, nie ma czegoś takiego jak brudne pieniądze. To są po prostu pieniądze. Na razie. Balant. Głupi liczyłem, że Ryży odpuści. Nie zamierzałem oddawać mu auta za grosze. Nie taka była między nami umowa. Pani Kochanka, parę jeszcze na wsparcie. Daj spokój. Zostaw panią. Bardzo szanowną panią przepraszamy. No co, wstydu nie macie? No przecież zapytać nie zaszkodzi. Pić to jedno, żebrać to drugie. Honor trzeba mieć. No. Oj. Daj. Co się tutaj dzieje, panowie? Picie i napastowanie w miejscu publicznym? Jakie napastowanie, no. Kolega tylko tą panią o godzinę zapytał. Jasne, a we flaszce pewnie mineralna. No rozgrzać się chcieliśmy, zimno jest. No panowie jakby przynieśli herbatkę, to też byśmy mogli prądu dolać. Wszyscy będą zadowoleni. Jasne, jasne, zawijamy się. Co zawijamy, co zawijamy? Pani władzo kochana, no życzliwi jesteśmy. Podzielić się chcieliśmy. Podzielić się wrażeniami z innymi, nawet trzeźwiałce. Dawajcie, dawajcie, zawijamy. Co jest? Ostrożnie. Co jest? Wanda przez cały dzień nie mogła dodzwonić się do synowej. Od razu włączała się automatyczna sekretarka. Znowu poczta. Baśka, dzwonię do ciebie od paru godzin. Gdzie wy jesteście, no? To przychodź natychmiast. O, idzie gwiazda. Proszę, proszę. Dariusz Wijas, Komenda Miejska Policji. O Jezus Maria, co się stało? Tutaj mieszka pani Barbara Wędzińska? A co się stało? Proszę odpowiadać na pytanie. No, Mieszka, to moja synowa. Jest może w domu? No właśnie nie. Wyszła rano z dzieckiem na spacer i do tej pory nie wróciła. Właśnie miałam do was dzwonić na policję. Pani Barbara porzuciła dziecko i zniknęła, więc aktualnie jej szukamy. Wariatka, wariatka. Wiedziałam.
Można się pomóc. Wiedziałam, że na coś zrobi. Z samego rana w Lombardzie pojawiła się bardzo zdenerwowana Grażyna, poszukująca swojego męża. No i co Dzień ten dobry. ziutek znowu wywinął, no? Nie widzieliście go? Był wczoraj, no. Wyżebrał nas 2 dyszki jak zwykle i poszedł, no. Za 2 dychy nie poszedłby w cuch na całą noc. No, ale proszę pani, myśmy mu dali tyle, co zwykle. Dokładnie, pani Grażynko, a tak szczerze mówiąc, Co? no to stare żelazko nawet nie jest warte połowy tej ceny. Ale to nie moje. Ale na pewno tylko 2 dychy od was został? No, pani Grażynko, przecież mamy umowę, tak czy nie? Och, to już całkiem z nim źle. Jeżeli za 2 dychy niesie go w świat, to co ja mam zrobić? Nie cnota jeden. Niech ja go tylko dorwę. No ja już nie wiem, naprawdę. Bardzo mi przykro. Do widzenia. No, do widzenia. Nie mogę pani pomóc. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może pomogę. Dzięki, dzięki. Do widzenia. Czym możemy pani pomóc? Ja przyszłam tylko podziękować panom za opiekę nad moim wnukiem Jasiem. A to pani pewnie jest babcią. Tak, tak. I teściową tej kobiety, która go porzuciła. Policja do tej pory jej nie znalazła. Przynajmniej wiadomo było, że dziecko jest zdrowe i bezpieczne. No ale matki nadal nie odnaleziono, a to nie wróżyło nic dobrego. Mało co mnie rusza. Ale ta sprawa tak. Taką wyrodną matkę, która porzuca dziecko, to tylko lać i patrzeć, czy równo puchnie. No, gdyby nie panowie, to Jaś pewnie by umarł na tym zimnie. No, właściwie to nasz klient go znalazł. Ale panowie zaopiekowaliście się nim. W mojej rodzinie porzucenia. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję, naprawdę. A tak właściwie to co ona sprzedała? Wie pani, troszeczkę biżuterii, obrączkę i telefon jakiś. Obrączkę. Obrączkę? To mój syn haruje jak wół za granicą, żeby ona na wszystko miała. A tak mu się odwdzięcza. No Boże. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję. A mogłabym zobaczyć te rzeczy? Tak, oczywiście. Wszystko od mojego syna. Wszystko. I ta bransoletka, łańcuszek, te kolczyki. No pierścionek zaręczynowy to jest klejnot rodowy od 100 lat w naszej rodzinie. Ja od razu mu mówiłam, że ona albo puści go z torbami, albo ucieknie z jakimś gachem. Ale z całym szacunkiem wydaje mi się, że to nie była zdrada. Ona tutaj przyszła sama, a w dodatku mam takie wrażenie, że w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Ja tam swoje wiem. A ile ona za to wzięła? No, 1300 zł i 5 stówek za telefon. No nie, to tyle nie mam. Ale ja i tak nie mógłbym pani sprzedać tego, bo policja nie pozwoli. To dobrze. To bardzo dobrze. Mój syn jak przyjedzie, to on od razu wszystko to wykupi. A panowie są tacy dobrzy. Nie sprzedacie tego nikomu innemu wcześniej, prawda? No, wie bardzo pani, proszę. Z Bardzo reguły proszę. staramy się nie trzymać długo towaru, ale no zobaczymy. Ale mój syn wykupi bardzo szybko, jak tylko przyjedzie. Jak policja pozwoli. Jaki wstyd przed rodziną i przed ludźmi. Taki wstyd. No ja też nie wiem, jak można porzucić dziecko. No nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ale z drugiej strony, skąd taka sytuacja? No, takie problemy nie biorą się znikąd. Ani bez czego, co? Czego jej brakowało? Wszystko miała, wszystko. I tak mu się odwdzięcza. Ja panom bardzo, bardzo dziękuję i bardzo proszę, trzymajcie te rzeczy jak najdłużej, dobrze? Tak. Bardzo proszę. Dobrze, spróbujemy. Trochę była bułkę przez bibułkę ta teściówka. Ale ją rozumiałem. Co to za matka, która zostawia dziecko? Od razu widać było, że wredna ta teściowa. Zamiast wsparcia, wieczne pretensje. A matce tego chłopca potrzebna była pomoc. Barbara spędziła całą noc w okolicach dworca. Była wyczerpana i zagubiona. Co pani robi?
Czy ja bym mogła przytulić? Nie ma mowy, absolutnie. Ale proszę panią bardzo, proszę odchodzić, bardzo. proszę mnie zostawić. Wariatka! Ale ja bym chciała tylko przytulić. Nie, proszę mnie zostawić, absolutnie, nie ma mowy. Tylko na chwileczkę, proszę bardzo. Tymczasem w Lombardzie zjawiła się nowa kandydatka do pracy. Widzę, że ma pani doświadczenie jako ekspedientka, tak? Tak, pracowałam w sklepie odzieżowym. Długo? 2 lata, a wcześniej przez 3 lata w sklepie spożywczym. O, i co się stało? Niestety został zamknięty. Ten poprzedni też? Ale chyba nie przez panią. Nie, oczywiście, że nie. O, cześć Karol, jak tam? A wszystko w porządku. Aha. Dobra, wie pani co? Ja mam dzisiaj jeszcze kilka spotkań, ale na pewno się do pani odezwę i pozostajemy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Adek, a ty chcesz zatrudnić pracownika do Lombardu, czy maskotkę dla siebie? No ale chyba jedno drugiego nie wyklucza, co? A ty właściwie po co przyjechałeś? Po papiery od Mustanga. Dzwonił ten Libecki, co go zastawił. Chyba się trochę wystraszył. A i co? Chce wykupić? No chyba tak. Wreszcie pozbędziemy się tego grata. No tak. Dobra, co? Zaskoczyło mnie, że Libecki chce nagle wykupić auto, skoro od kilku miesięcy tego nie robił. Podejrzewałem, że Ryży może coś kombinować. W domu Wanda zastała Michała, swojego syna, który wrócił z zagranicy, kiedy tylko dowiedział się o sytuacji w domu. Przyjechałeś, synku. Jak ci się udało tak szybko przyjechać? Udało mi się złapać nocny pociąg z Berlina. Mamo, co tu się stało? Jak to co? No, twoja cudowna żona porzuciła Jasia na pastwę losu. Ostrzegałam cię przed nią. Mamo, nic nie dzieje się bez przyczyny. Coś musiało między wami zajść. Zresztą nigdy by takiego czegoś nie zrobiła. Sprzedała biżuterię od ciebie. Nasz rodowy pierścionek i obrączkę. To jest zła kobieta. Ja tu się wszystkim zajmuję, wszystkim, bo ona nic nie robi, nic. A ty co, przyjeżdżasz, jeszcze mnie oskarżasz? Obiecałaś, że się nią zajmiesz. Abym mógł pracować. Wiesz, jak ciężko zniosła ciążę i poród. Aha, no oczywiście. Dla ciebie tylko ona się liczy, prawda? O matce to już w ogóle nie myślisz, w ogóle. Ty nie wiesz, co ja tutaj z nią miałam. Ty z nią. Czy ona z tobą? Zresztą nigdy jej nie akceptowałaś. Tak jak żadnej innej mojej dziewczyny. Już idę. Proszę pani, takie hafty mamy w cenie 450 zł. Ale jeżeli chciałaby pani zobaczyć, no to mamy jeszcze jakieś inne prace na zapleczu. Dobrze, to ja się zastanowię. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ja w sprawie pracy. Adek, pani do ciebie. Momencik. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest moje dziecko? Spokojnie, zostawiła je pani tutaj wczoraj. Kłamiesz! Ty mi je zabrałeś! Oddaj mi moje Proszę się opamiętać, no! Oddaj mi! Dzwoń na policję pogotowie! Moje dziecko! Spokój się, kobieto! Ale ostrożnie, Dzwoń! Spokojnie! 112 w Lombardzie na Cichej mamy sytuację. Tak. Kobieta chyba w ogóle nie pamiętała, co się wydarzyło dzień wcześniej. Miała obłęd w oczach. Na wezwanie Karola do Lombardu przyjechały pogotowie i policja. Spokojnie. Spokojnie. Oddajcie mi moje dziecko. Kiedy będę mógł ją przesłuchać? Na razie to niemożliwe. Dostała silny środek uspokajający. Zabieramy ją do szpitala. Będę jechał za wami. Dobrze. A pani chce złożyć zażalenie o napaść? Nie no, skąd? Przecież to nieszczęśliwa kobieta. Dobra, to ja jadę. Jak się czegoś dowiem, to w kontakcie. Kobieta musiała przechodzić jakieś załamanie nerwowe. I została z tym zupełnie sama. Mogło dojść do tragedii. Jakie załamanie nerwowe.
Przecież to psi obowiązek matki zajmować się dzieckiem. Po wyjściu policji i pogotowia, Adrian zaprosił nową kandydatkę do pracy na rozmowę do biura. Nie idzie pan? Nie, no idę. Adrian jestem, albo Adek. Patrycja albo Pati. No, nie sądzisz, że z bliska jest dużo lepszy kontakt? Byle nie za blisko. Nie, no jasne, oczywiście. Masz jakieś CV? Oczywiście. Ale jak nie chce ci się czytać, to może ja po prostu o sobie opowiem. Czytasz mi w myślach. Pierwszy punkt dla ciebie. No to grajmy dalej. Piłka po twojej stronie. To zareklamuj mi się jakoś. Dobry towar. Reklamuje się sam. Tak, to widzę. Ale jakieś doświadczenie masz może? Pracowałam kiedyś na giełdzie. Sprzedawałam telefony i różne takie drobiazgi. Niewiele jest mnie w stanie zaskoczyć. No, powiem ci, że w konfrontacji z tą klientką bardzo dobrze się odnalazłaś. Na giełdzie nie takie awantury były na porządku dziennym. No, akurat u nas to jest chleb powszedni. Nie przeszkadza mi to. Tak naprawdę to szukam wrażeń. Lubię adrenalinę. Ta laska była warta $1 000 000. Czułem, że muszę ją mieć. Nie tylko jako pracownicę. Po prostu miałem ciary na karku, kiedy na mnie patrzyła. No to co, możesz przyjść jutro do pracy? No pewnie. To fajnie wyszło, jednak szkoda czasu, nie ma na co czekać. Nie chciałbym, żeby ktoś zawinął mi taki skarb sprzed nosa. Bez obaw. Mi się też tutaj bardzo podoba. No to fajnie. No to co? W takim razie do jutra. Cześć. Ale szprycha. Oj, a co sprowadza naszego stałego klienta? Panowie, narozrabiałem, no. Tak, rozrabiałeś. Kaca masz i tyle, no. Kata też, ale stało się jeszcze coś najgorsze. Co, pozamykali wszystkie monopolowe w okolicy? Panowie się śmiejecie, a mnie wczoraj no to w ogóle nawet trzeźwiałkę zwinęli. Ziutek, ale Hilton to chyba nie jest dla ciebie pierwszyzna. 5 stówek będę musiał zapłacić. No, panie Ziutku, za głupotę się płaci, nie? Ale to nie koniec, bo to nie pierwsze picie w ogóle w miejscu publicznym. Recydywa, grzywna będzie jak diabli. Grażynka to chyba mnie z domu wyrzuci. No właśnie, była tutaj dzisiaj i szukała cię. No to dlatego pomóżcie, no. No Ziutek, ale co my możemy? Dajcie mi jakąś pracę, no. Naprawdę pomóżcie, no. Słuchaj, widziałeś tą dziewczynę, która wychodziła? No, to jest nasza nowa pracownica. Ona ma wygląd, charyzmę i prezencję. Nie masz z nią szans, dlatego odpuść temat. Tacy was przyjaciele. Jak człowiek potrzebuje pomocy, to się wypinacie. Tylko na 2 dychy was stać. Nie rozumiałem Ziutka. Zawsze chciał od nas tylko kasę i nic więcej. A tu nagle z jakimiś pretensjami wyjeżdżał. No chyba nie sądził, że zatrudnię jego zamiast tej panny. Adek przy wyborze pracownika kierował się zgrabnymi nogami i ładną pupą. No ale dziewczyna rzeczywiście sprawiała dobre wrażenie i nie traciła zimnej krwi. Jeżeli chodzi o Ziutka, no to było mi go żal, ale on to chyba się nie nadawał do żadnej pracy. Wieczorem tego dnia Kazimierz umówił się przed magazynem z właścicielem zastawionego Mustanga. Dobry wieczór, panie Lybecki. No, rozumiem, że ma pan kasę na wykup auta, co? Nie. Mam dla pana lepszą propozycję. Sprzedam go panu za 2 razy tyle. Co pan, zwariował? Tak pan na nim zarobi. Samochód i tak będzie mój. Jak pan nie będzie miał kasy na wykup, na odsetki, to automatycznie przejdzie na własność Lombardu. Umowa jest ważna do jutra. Włącznie. Zresztą chodźmy zobaczyć mój wóz. Ale po co? A skąd mam wiedzieć, że pan go nie sprzedał? Proszę bardzo, ale traci pan mój czas.
Libecki był goły i blefował, żeby wytargować jeszcze jeden dzień. Ale co tam, mogłem poczekać. Następnego dnia wóz i tak miał być mój. W Lombardzie zaczął się kolejny dzień pracy. Adrian wprowadzał Patrycję w zasady funkcjonowania Lombardu. Wpisujesz kwotę zastawu. Tutaj termin zwrotu pożyczki, a tutaj wysokość prowizji. Zawsze jest taka sama? W zależności od 1/3 do 0,5% za każdy dzień zastawu. No plus opłata magazynowa w zależności od wielkości zastawu. Ale skąd mam wiedzieć, kiedy jaką dać prowizję? To proste. Im dłuższy zastaw i droższy towar, tym niższa prowizja. No i tak sobie odbijemy, chyba że to jakiś, wiesz, szczególny przypadek. A skąd mam wiedzieć, że to jest akurat ten szczególny przypadek? Myślę, że dziewczyna o takim ciałku to i całą resztę ma poukładaną. Poradzisz sobie. Proszę. No, Karolu złoty, a dla mnie to co? Ty sam sobie zrób. Weź moją. Ja sobie zrobię sama, tego też się muszę nauczyć. Nie, chodź. Mamy klienta. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam kilka drobiazgów pod zastaw. No co? To moje narzędzie pracy. Ale chwilowo wyjeżdżam i potrzebuję kasy. Weźmiecie? No ale skąd my mamy wiedzieć, że to jest coś warte? A pan myśli, że za darmo to dostałem? No ale... ale jak my to mamy wycenić? Sprawdzimy w internecie, spokojnie. Wie pan, no bo jak pan tego nie wykupi, no to kto to kupi? Ludzie kupują dziwniejsze gadżety. Kwestia promocji. Ta laska była naprawdę jak trzeba. Dokonałem dobrego wyboru. Pracowita, obrotna, umiała się znaleźć w każdej sytuacji. No i do flirtu też była chętna. Taki lubię najbardziej. Tylko tyle? Nic więcej się nie da? Trudno. Niech będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Michał Wędziński, jestem mężem Basi. No, tej kobiety, co zostawiło dziecko tutaj. Chciałem podziękować i wykupić rzeczy, które zostawiła. No tak się składa, że dzwoniła do nas policja i powiedziała, że temat jest zamknięty, bo inaczej nie mógłbym panu tego sprzedać. O, to bardzo dobrze. Ja przepraszam, że tak pytam, ale jak ona się czuje? Lepiej. Właśnie będę jechał po nią do szpitala. Co się stało, że wpadła w taką histerię? Żona od porodu cierpi na depresję. I nie zauważył pan tego wcześniej? Zbagatelizowałem to. Nie wiedziałem, że była to tak groźne. No, ona potrzebuje pomocy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ale proszę pana, myśmy w sumie nic nie zrobili. No, pomogliście mi, zaopiekowaliście się moim synem i poniekąd żoną też. No wie pan, łatwo nie było. No. Tym bardziej, że opieka nad dziećmi to nie jest nasza standardowa usługa. Nie mamy przeszkolonego personelu w tej kwestii. A, do równego rachunku. Tak, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie ma za co. Mąż tej kobiety wyglądał na porządnego faceta. Czułem, że to nie taka prosta sprawa. No ale teraz przynajmniej będzie miała wsparcie. Nie miałem pojęcia, że jest taka choroba jak depresja poporodowa. A to poważna sprawa była. Mogło trafić na każdego. Ale najważniejsze, że dziecka nie zmarnowali. Po wyjściu Michała Patrycja przygotowała niespodziankę dla Adriana i Karola. Ja widzę, że Patty jest z nami tutaj tylko jeden dzień, a już odkryła twoje prawdziwe powołanie. Wiesz co, też powinieneś spróbować. Może by ci w końcu ten kij z dupy wyszedł.
Dobra, malutka zmyka już, bo zaraz przyjdzie ojciec, a na niego taki dobry humor niedobrze działa. Dobra, jasne. Kolego, ty wiesz, że ty masz z nią pracować, a nie flirtować, nie? Ale ty zajmij się swoimi sprawami. A jeżeli coś ci nie pasuje, to od przyszłego tygodnia możesz już nas w ogóle nie oglądać. Co, chcesz mnie zwolnić? Nie no, w gruncie rzeczy dasz się lubić, chociaż bywasz troszkę upierdliwy. Ale wrzucam cię na zmianę z Jackiem. Trzeba troszeczkę ojca odciążyć. Od kiedy ty jesteś taki dobry synuś, co? A od zawsze, tylko nikt tego nigdy nie zauważył. A Patty trzeba troszeczkę pomóc. Patty? Tak. Widzę, że skracasz dystans, co? Nie twój, mordo, interesik. Po wypadku Angeliki ojciec przyjął na to miejsce jej męża, Jacka. Chciał im pomóc. Do tej pory sam z nim pracował. Zaplanowałem, że Jacek będzie pracował z Lolkiem, a ja z Patrycją, żeby ją trochę wprowadzić w temat. A tatuś niech sobie odpocznie. Patkowi od początku ręce się kleiły do tej dziewczyny. No, tylko pogratulować odpowiedzialności. Nic dobrego nie mogło z tego wyniknąć. A pan Kazimierz na pewno go prześwięci. Michał przywiózł żonę ze szpitala. W domu czekała już na nich Wanda z małym Jasiem. Po co ty ją przywiozłeś? Przecież to wariatka. Ją trzeba zamknąć w jakimś zakładzie. Przestań. Dość złego już wyrządziłaś. Jak ty śmiesz tak się do mnie odzywać? Widzisz? Tak jest zawsze. Wyjedziesz i nic się nie zmieni. A nie chciałeś mi wierzyć. Nigdzie się już nie wybieram. Zostanę z wami. Zaopiekuję się tobą i Jasiem. A pieniądze? Z czego my będziemy żyli? Znajdę pracę na miejscu. Poradzimy sobie, zobaczysz. Kocham cię. Czułymi słówkami rodziny nie nakarmisz. A ona jest zbyt leniwa, żeby cokolwiek robić. Nawet dzieckiem nie potrafiła się zająć. Jak nie chcesz pomóc, to przynajmniej siedź cicho. Albo wynoś się z mojego domu. Jak sobie życzysz? Wieczorem tego samego dnia Kazimierz umówił się przed magazynem z klientem, który był zainteresowany Mustangiem. Panie Machnicki, zaraz pan zobaczy piękne auto, sprawny, kultowy model. Tylko czemu on taki tani? No bo to okazja. Klient nie ma kasy na wykup, dlatego będzie taniej. Po starej znajomości. Proszę. Zobaczymy, zobaczymy. W następnym odcinku Ziutek zastawia znaleziony średniowieczny rycerski ekwipunek. Pan się najpierw przyzna, skąd pan tak naprawdę to ma. Tutaj to już pan mnie obraża, panie Karolu. Angelika wraca do pracy po postrzale. Angelika. Mąż Angeliki, Jacek, awanturuje się ze starym znajomym współświadka. Co ty taki święty się zrobiłeś? Idź, albo ci pomogę. Gówno mi zrobisz, bo nie chcesz wrócić za kratki. A co, podkablujesz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.